Jest zima, temperatury na zewnątrz poniżej zera. Podczas jazdy usłyszeliście stuknięcie, a następnie poczuliście zapach benzyny, gazu lub oleju silnikowego. Zjeżdżacie więc na pobocze, otwieracie maskę, no i dziwna sytuacja. Mianowicie bagnet stosowany do pomiaru poziomu oleju silnikowego wysunął się. Tutaj akurat celowo zaaranżowałem taką sytuację na potrzeby tego filmu. W praktyce może to wyglądać tak jak na tym zdjęciu, czyli wszystko ubrudzone w oleju. Oczywiście jego ilość zależy od szybkości waszej reakcji. Powodem takiej sytuacji jest zatkana odma olejowa, czyli odpowietrzanie skrzyni korbowej. To częsty problem silników Fiata z rodziny Fire. Ja przedstawię wam oczyszczenie takiej odmy na przykładzie Fiata Grande Punto z 2008 roku, wyposażonego w 8-zaworową jednostkę 1.4. Osobiście całą operację przeprowadzam akurat na tym egzemplarzu prewencyjnie co 2 lata, czyli co drugą wymianę oleju silnikowego. Zobaczycie więc, co dzieje się wewnątrz przewodu odmy po przebiegu około 20 000 km w samochodzie eksploatowanym w 90% na krótkich miejskich odcinkach. Rozpoczynamy od demontażu rury powietrza dolotowego. Widzicie tutaj 2 zaczepy, ściskamy je i jednocześnie wysuwamy rurę, właśnie w taki sposób. Jeżeli wasz silnik wcześniej pracował, to oczywiście nie kładźcie rury na osłonie termicznej kolektora wydechowego, gdyż ulegnie ona stopieniu. Następnie demontujemy kompletną obudowę filtra powietrza. Jest ona zamontowana na 2 śrubach oraz jednym trzpieniu, z którego wystarczy ją zsunąć. Nasadka sześciokątna 10 mm. Ok, śruby odkręcone, teraz delikatnie podnosimy całość do góry. Uwaga na przewody. Należy teraz odłączyć przewód podciśnieniowy, po prostu zsuwając go z krótca. Teraz możemy już odłączyć przewód odmy, zarówno od strony obudowy filtra, jak i silnika. Należy wcześniej odblokować opaski zaciskowe. Ja posiadam taki właśnie szpikulec, jest idealny do tego celu. No i oto nasz przewód odmy. Zajrzyjmy do środka. Masakra, prawda? A teraz uruchomcie wyobraźnię i pomyślcie, co stałoby się po kilku latach takiej eksploatacji na bardzo krótkich odcinkach. Już teraz średnica wewnętrzna jest bardzo zmniejszona przez nasze kochane masełko, a co gorsza wodę. Jednak prawdziwe wąskie gardło tego systemu widać po stronie obudowy filtra powietrza. Zobaczcie ten mały otwór. Tutaj właśnie zimową porą dzieją się dantejskie sceny, gdyż woda potrafi w nim zamarznąć, permanentnie blokując odmę. Najczęściej właśnie w takich sytuacjach dochodzi do przysłowiowego wywalenia bagnetu. Ok, przystępujemy do czyszczenia każdego z elementów. Mój sposób to maksymalne wydmuchanie czego się tylko da przy użyciu sprężonego powietrza, a następnie potraktowanie całości zmywaczem do układów hamulcowych. Świetnie sprawdzają się także preparaty przeznaczone do czyszczenia gaźników oraz przepustnic. Z doświadczenia wiem, że kruciec po stronie silnika nie wymaga czyszczenia, ale nie zaszkodzi zajrzeć także i do niego. Zwłaszcza jeżeli nie robiliście tego nigdy. Przedłużana nasadka sześciokątna 19 mm i jedziemy z tematem. Kruciec fabrycznie zabezpieczony jest szczeliwem do gwintów, więc oczyszczamy powierzchnię gwintu przy użyciu druczanej szczotki i nakładamy nową warstwę. Producent pojazdu nie określił tutaj momentu dokręcania, więc dokręcamy szczuciem, niezbyt mocno, nikt nie będzie z tego strzelał. Jeżeli nasz przewód odmy jest popękany, to oczywiście wymieniamy go na nowy. Mój jeszcze ujdzie w tłoku, natomiast nie podoba mi się przewód podciśnieniowy. Od strony przepustnicy jest on również zamontowany na wcisk, tak więc bez żadnego zabezpieczenia demontaż jest banalny, wystarczy go po prostu zsunąć. No jak widać kompletna destrukcja,
Wymieniam więc przewód na nowy o takiej samej średnicy wewnętrznej, około 5,5-6 mm oraz podobnej grubości, odporny na olej uznanego polskiego producenta. Nie stosujcie tutaj tych tanich chińskich przezroczystych przewodzików, gdyż w takich warunkach pracy, czyli częste zmiany temperatury, pary oleju itd., twardnieją one i pękają bardzo szybko. Uwierzcie mi, nie warto. Docinamy odpowiednią długość, podłączamy i gotowe. Jeżeli wszystko mamy już wyczyszczone, można składać całość do kupy. Przy okazji słowo na temat opasek zaciskowych. Często gęsto widuję auta z opaskami skręcanymi, czyli niefabrycznymi. Nie wiem dlaczego tak jest, być może mechanicy nie posiadają narzędzia do ich powtórnego spinania. Mój zestaw, czyli kleszcze plus ten taki śmieszny szpikulec, kosztowały w sumie 25 zł na znanym portalu aukcyjnym. Służą mi one już kilka ładnych lat. Moim zdaniem do tego tematu akurat nie potrzeba żadnych markowych narzędzi. Mając taki podstawowy zestaw, spinanie takich opasek jest banalnie proste, popatrzcie. Nie będę oczywiście ściskał do końca, aby się nie zablokowała, ale wiecie o co mi chodzi. Okej, montujemy wszystko w kolejności odwrotnej do demontażu i śpimy spokojnie przez kolejne 2 lata. Warto dodać, że mój przypadek jest nieco ekstremalnym przypadkiem. Winne są oczywiście tutaj głównie krótkie odcinki, które pokonuje moja dziewczyna. Codziennie rano uruchamia ona zimny silnik, przejeżdża niecałe 6 km w jedną stronę, po czym silnik jest wyłączany i stygnie sobie kulturalnie przez następne 8 godzin. Czasem jedzie gdzieś w trakcie pracy, lecz trasy te nie przekraczają 10, maksymalnie 15 km, czyli przysłowiowa jazda wokół komina. Chyba najgorsze, co można zrobić dla swojego auta. Raz w tygodniu co prawda pokonuje trasę około 25-30 km i to drogą ekspresową. Natomiast jak widać, to w tym przypadku nie wystarcza, aby masełko nam zniknęło, a woda w całości odparowała. To także jeden z przykładów na to, jak bardzo cierpią samochody wykorzystywane do jazdy na krótkich odcinkach lub w ogóle do jazdy tylko po mieście. Jeżeli tylko możecie, polecam rower. Ale jak już musicie eksploatować wóz w taki sposób, to warto zadbać o tego typu tematy i mieć święty spokój. Cóż, to by było na tyle, nie będę was więcej zanudzał. Zerknijcie na kanał Laguna Fana, serdecznie wam go polecam. Pozdrawiam was i do następnego razu.